Czujecie to? To czas świąt. I mimo, że wcale nie chodzi w nich o prezenty, to nie oszukujmy się, dobrze wiemy, że prawdopodobnie ich szukasz, prawda? Lepiej więc, żebyście dobrze wybrali. A zatem przed Wami zestawienie 5 najlepszych smartfonów na grudzień 2023 roku. Zaczynajmy! Dekoracje bożonarodzeniowe już się pojawiły, a Mariah Carey dosłownie wyskakuje z lodówki. To zdecydowanie są sygnały wskazujące na to, że święta już tuż. A zanim zaczniemy, pragnę Was serdecznie zaprosić do subskrypcji kanału Technostrefa, żebyście nam mogli zrobić też świąteczny prezent i tym samym nie przegapić kolejnych interesujących odcinków. A także muszę Was poinformować, że wszystkie smartfony, które dziś Wam pokażę, dostępne są w strefie Smart Decyzji RTV Euro AGD, której jestem ambasadorem. Link w opisie, a ja przechodzę już do rzeczy. W dzisiejszym zestawieniu pokażę Wam 5 modeli i jeden bonusowy, każdy z nich reprezentujący inną półkę cenową i skierowany do innej grupy odbiorczej. A zatem każdy znajdzie tutaj coś interesującego, niezależnie czy szukasz smartfona dla siebie, dla dziecka, czy dla drugiej połówki albo rodzica. Propozycja numer 1 to Realme C53. Nie bez powodu umieściłem go na początku, bo świetnie nadaje się jako pierwszy smartfon, który sprosta wymaganiom najmłodszych. Swoim wyglądem nawiązuje do flagowych telefonów, a nie kosztuje przy tym majątku. Na froncie znalazł się duży ekran o przekątnej 6,74 cala w rozdzielczości Full HD i co ciekawe z płynnym odświeżaniem 90 Hz. Dzięki takiemu rozwiązaniu ze smartfona korzysta się jeszcze przyjemniej. Działa on w oparciu o procesor Unisoc, 6 GB pamięci operacyjnej i system Android 13. Jest też tutaj aplikacja Google Family Link, która pozwala na zdalne zarządzanie telefonem Waszej pociechy, oczywiście w trosce o bezpieczeństwo. Poza tym Realme C53 może pochwalić się 128 GB pamięci na dane, aparatem 50 megapikseli czy sporą baterią o pojemności 5000 mAh z funkcją szybkiego ładowania o mocy 33 W. Xiaomi w naszym kraju dorobiło się już praktycznie legendarnej renomy. Dlatego smartfona tej marki nie mogło dziś zabraknąć. Model Note 12S to ukłon w stronę osób, które chcą wiele za tak niewiele. Na pokładzie układ od Mediateka i 8 GB RAMu. Z kolei na froncie matryca AMOLED o jasności aż 1000 nitów i z odświeżaniem 90 Hz. Ciekawym dodatkiem są głośniki stereo, a gniazda słuchawkowego tutaj również nie brakuje. Dla amatorów mobilnej fotografii główna matryca umieszczona na pleckach ma aż 108 megapikseli i radzi sobie całkiem przyzwoicie zarówno w dzień, jak i w nocy. Wewnątrz znajduje się bateria o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania 33 W, a odpowiednią ładowarkę wraz z kablem znajdziecie w zestawie ze smartfonem. W pudełku nie brakuje także etui. Także jak widzicie, sprzęt jest gotowy do pracy zaraz po wyjęciu z pudełka. Samsung wielu osobom kojarzy się z serią Galaxy S, ale ta tańsza seria Galaxy A sprzedaje się równie dobrze, jeśli nie lepiej. Tak jak choćby Galaxy A54 5G, który garściami czerpie z flagowców. Na froncie znalazł się fenomenalny ekran Super AMOLED z super płynnym odświeżaniem 120 Hz i obsługą HDR10+, a także jasnością maksymalną na poziomie 1000 nitów. Wewnątrz jest procesor Exynos oraz 8 GB pamięci RAM. Na dane jest tutaj przewidziane z kolei 128 GB, a miejsce można rozszerzyć poprzez kartę pamięci. Aparat główny o rozdzielczości 50 megapikseli jest wyposażony w optyczną stabilizację, a na pleckach jest jeszcze szeroki kąt oraz kamerka makro. Jednak największym wyróżnikiem tego modelu jest certyfikacja IP67, czyli wodo- i pyłoodporność. Temu telefonowi niestraszne jest zanurzenie w wodzie na głębokość 1 metra przez 30 minut. Wróćmy jednak do Xiaomi. Model 13T to idealny przykład smartfona, który ma być pogromcą flagowców i z pewnością spodoba się nawet bardziej wymagającym użytkownikom. Pod maską ma potężny układ Mediatek Dimensity 8200 Ultra oraz 8 GB pamięci RAM. Ten w zupełności wystarczy do uruchomienia nawet najnowszych gier czy obsługi wymagających zadań i wielu apek jednocześnie. Przydaje się także do robienia i przetwarzania zdjęć, a zestaw aparatów jest tutaj całkiem okazały. Zarówno matryca główna z optyczną stabilizacją, jak i tele z dwukrotnym przybliżeniem mają rozdzielczość
50 megapikseli. Jest też 12-megapikselowy aparat ultraszerokokątny. Fotki, jakie zrobicie tym smartfonem, można podziwiać na świetnym ekranie AMOLED z odświeżaniem 144 Hz i obsługą standardów Dolby Vision i HDR10+. Do tego cechuje się on wręcz nieprawdopodobną jasnością 2600 nitów. Większą niż iPhone. Wisienką na torcie jest tutaj bateria o pojemności 5000 mAh i z szybkim ładowaniem 67 W, co pozwala na uzupełnienie energii, uwaga, do pełna w zaledwie 40 minut. A jeśli szukasz urządzenia niemal idealnego w każdym aspekcie, to w bardzo atrakcyjnej cenie można teraz dorwać tegorocznego flagowca. Samsung Galaxy S23 to jeden z najciekawszych fotosmartfonów tego roku. Pomimo dość niepozornych rozmiarów skrywa w sobie bardzo wszechstronny zestaw 3 obiektywów, które są w stanie uchwycić naprawdę piękne zdjęcia, zarówno w dzień, jak i w nocy. Główna matryca ma tutaj 50 megapikseli i optyczną stabilizację. Mają także teleobiektyw z trzykrotnym przybliżeniem, który ma matrycę o rozdzielczości 10 megapikseli. Ostatnim oczkiem na liście jest aparat szerokokątny, a w zasadzie ultraszeroki o rozdzielczości 12 megapikseli z polem widzenia aż 120 stopni. Za przetwarzanie obrazu odpowiada tutaj turbowydajny procesor Snapdragon 8 generacji drugiej for Galaxy, a właściwie specjalna jednostka umieszczona w tym procesorze. Na froncie znalazł się jeden z najlepszych aktualnie wyświetlaczy dostępnych na rynku, czyli Dynamic AMOLED 2X. Oferuje odświeżanie płynne 120 Hz, a w zasadzie bardzo płynne i jasność 1750 nitów, a także wyjątkowe odwzorowanie kolorów. Mówiłem, że na końcu będzie bonus i nie kłamałem. Jak dla mnie ten telefon to jeden z najciekawszych smartfonów tego roku. Miałem okazję zobaczyć go na premierze, no i muszę przyznać, że przełamał wtedy niejeden schemat i robił ogromne wrażenie wizualne, kiedy się go pierwszy raz widziało. Jest to zatem idealmente propozycja dla osób, które uwielbiają się wyróżniać z tłumu. Motorola Razr 40 Ultra to połączenie nostalgii oraz najnowszych technologii, które pozwoliły na stworzenie składanego w pół smartfona z elastycznym ekranem. Co więcej, w tym telefonie jest nie jeden wyświetlacz, a 2. Wewnątrz znajduje się elastyczna matryca LTPO AMOLED o przekątnej 6,9 cala. Natomiast na górnej klapce znajduje się drugi wyświetlacz, także AMOLED, nieco mniejszy o przekątnej 3,6 cala. Ale ogólnie to ogromny. Obydwa ekrany robią niesamowite wrażenie na swój własny sposób, a ich połączenie i najróżniejsze funkcjonalności, jak podgląd wykonywanego zdjęcia na żywo, łatwy dostęp do powiadomień, czy nawet gry na zewnętrznym ekranie, to coś, czego po prostu nie ma w zwykłych smartfonach. Poza tym jest to także po prostu flagowy telefon z bardzo dobrym zestawem aparatów, topowym procesorem, któremu nie brak mocy obliczeniowej, by radzić sobie z 2 ekranami. Jest również cały szereg najnowszych technologii, które sprawiają, że ten sprzęt posłuży ze spokojem kilka lat. A jeżeli jeszcze Tobie mało, to koniecznie wejdź do strefy Smart Decyzji RTV Euro AGD, której jestem dumnym ambasadorem. Szczegóły poznacie klikając w link pod filmem, a linki do wszystkich pokazanych przeze mnie dziś modeli także znajdziecie poniżej. Mam zatem nadzieję, że przy wyborze nowego telefonu podejmiesz smart decyzję. Poza tym daj znać poniżej, który z telefonów, które dzisiaj pokazałem, się Tobie najbardziej spodobał i komu przede wszystkim zamierzasz go sprezentować. Tymczasem sprawdź inny nasz film tutaj, a ja dziękuję Tobie za uwagę. Do zobaczenia. Pa, pa!